Kto powinien zmieniać koło, jak się złapie kapcia? Kierowca, serwis, szef czy kamerzysta? No właśnie, jest kapeć i to nawet podwójny, znaczy kapcia jeszcze nie ma, ale nie ma co czekać, bo ewidentnie uszkodziłam sobie opony. Dlaczego tak się stało? To jest ogromne teraz uproszczenie, żeby Wam troszeczkę pomóc zrozumieć, co zrobiłam albo czego nie zrobiłam. To jest zawieszenie hydrauliczne i każdą oś można sobie tutaj z osobna, powiedzmy, że podłączyć do układu, do zawieszenia, do całego obwodu. No i ja się generalnie tak śpieszyłam, że jak opuszczałam osię, no to właśnie powiedzmy, że nie zamknęłam jednego zaworu, no i powiedzmy, że nie podłączyłam. Co oznaczało, że jak sobie zestaw jechał 100 ton, no po prostu ta oś wzięła na siebie za dużo, bo to z tamtej strony właśnie nie zrobiłam, więc dużo poszło obciążenia na tą i efekt jest taki, że po prostu ta biedna opona się przegrzała, więc widzicie, taki jest efekt. Trzeba wymienić. Na takim czymś to nie można absolutnie jeździć. To co? Kto będzie wymieniał to koło? Moja babcia zawsze mówiła, jak nie masz w głowie, to się ma w rękach i nogach. No to będę miała w rękach. Wymieniamy koło. Nowy, jeszcze nieużywany, klucz pneumatyczny. Tu mamy wąż wysmarowany smarem. W Volvim nie mam klucza pneumatycznego, to też jak pamiętacie, że przez pierwsze 2 lata Volviego strasznie intensywnie jeździłam. Non stop wykorzystane miałam wszystkie czasy jazdy, pracy i tak dalej. I tam nigdy kapcia nie złapałam. Znaczy raz, ale to wynikało z tego, że tam śruba w zabudowie wystawała po tym, jak założyłam te felgi. Ale generalnie Volvim nie mam, bo w takich zestawach bardzo rzadko łapie się kapcie. W Volvim mam zapasy, też jakby co. Natomiast tutaj w ogóle to mam 4 zapasy na cały zestaw, bo to jest tak, że jak w takim zestawie łapie się jeden kapeć na bliźniaku, to przy obciążeniu zaraz po prostu strzela drugi, bo są tak duże jednak naciski na osie, więc trzeba mieć od razu jak coś tak naprawdę na całą oś, bo jak się nie zdąży z jednej strony w ogóle już człowiek zatrzymać i choćby podnieść oś, no to po prostu cała linia może pójść, dlatego mam właśnie 4 zapasy na naczepę, na ciągnik nie mam żadnych zapasów. To też jest jednak waga, a pomimo tego, że jest taka duża homologacja 84 tony ładowności, no to się nie wozi 30 ani 40 ton na tym, tylko dalej 70-80 ton, więc nie ma co po prostu mieć aż tyle ciężaru. To przeważnie też się na gabarytach łapie kapcie na naczepach. No i w związku z tym, że też na gabarytach jak się złapie kapeć, to często trzeba po prostu wymieniać na szybko, gdzieś w trakcie w ogóle trasy, bo dalej nie można jechać, jak już tyle kół strzela. To właśnie dlatego mam tutaj klucz pneumatyczny i to jest rzeczywiście bardzo często spotykane w dobrych firmach specjalistycznych, transportowych. Jest tak, że jest jeden klucz albo na team, który jeździ zawsze ze sobą, a jak jest tak, że każde auto jeździ osobno, no to jest jeden klucz pneumatyczny na zestaw. Oczywiście nie w każdej, no w dobrej firmie. Wow! Takie coś mam. Tu trzeba przykręcić. Aha! A widzicie, nie jest tak razem. Dobra, idę po skrzynkę. Czy tu jest w ogóle imbus? O, jest imbus, żeby to dokręcić. A tak czy inaczej skrzynka jest potrzebna, żeby to dokręcić. W mojej skrzynce można znaleźć i drukarkę, i skrzynkę. Wszystko jest. Patrzcie, jakie pięknie poukładane, mało używane. I niech tak cały czas już będzie. Tak, to bez sensu. Chyba tak, nie? Tak, chyba. Tak generalnie to cieszę się, że to dojechało i nie wystrzeliło po drodze. To jest raz. 2, że w którymś momencie trzeba było wiadomo, że ten klucz trzeba będzie odpalić i zazwyczaj takie rzeczy się dzieją po prostu gdzieś tam, wiecie, powinna być szybka akcja. Kierowca musi być gotowy na to, żeby od razu wiedzieć, gdzie co ma i szybko zmieniać po prostu koło. Bo niestety, ale to się potrafi dziać na poboczu autostrady i o ile w takim zestawie jak Volvi, standardowym zestawie, nigdy w życiu nie zmieniałabym koła na poboczu autostrady i Wam też bardzo polecam nigdy nie zmieniać koła na autostradzie. Często jest tak, że po prostu nie ma gdzie zjechać, więc można sobie opowiadać cuda świata, że się nie zmienia, ale jak przez 50 km kompletnie nie ma gdzie zjechać, bo
parkingi są za ciasne, a ma się kilku pilotów, no to się po prostu staje i trzeba to szybko robić, ale jest się obstawionym. Jest się dużo bardziej zabezpieczonym niż w każdej innej, niż taki kierowca bez żadnego zabezpieczenia, ale to wciąż oznacza, że im szybciej, im lepiej zorganizowany kierowca, im szybciej to zrobi, to mniejsza szansa na to, że cokolwiek się komuś stanie, więc dlatego tak serdecznie zachęcam. Cieszę się i nie cieszę, bo nie cieszę się ze skapcia, bo mam 2 opony do kupienia, więc żaden mądry człowiek się nie cieszy z takich rzeczy, ale no ale dobra, dobrze, że mogę to zrobić na bazie, na spokojnie, widzicie, wszystko sobie podokręcać i będę mieć gotowe, bo nie ma się co oszukiwać, w którymś momencie to się znowu stanie. A w ogóle to nie chcę kapci, nie chcę żadnych kapci. Tak się upewnię, że mi to wszystko pasuje jedno do drugiego, bo to by była... Najbardziej nie lubię, jak sobie cały czas pilnuję, żeby miała rękawiczki czyste w środku, a później nagle coś zaczynam robić i wkładam brudne ręce do rękawiczek i kończą się rękawiczki w środku czyste. Pasuje czy nie pasuje? Gówno pasuje. Do dupy sobie to wsadzę. Robota zakończona, ja dziękuję Wam za uwagę. Słucham? Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Iwona Blecharczyk. Ja mam taki problem. O, Cześć, bo kupiłam sobie ten klucz pneumatyczny. Kiedyś chyba jeszcze rozmawialiśmy o tym, nie? no dobra, ale co tam się stało z nim? No i nic się nie stało, tylko chodzi o to, że właśnie mam złą przejściówkę. To wyjście z tego klucza jest za duże w stosunku do tego, co ja mam te węże takie pneumatyczne. Czy u Was są jakieś przejściówki albo coś takiego? Czy ja muszę po prostu gdzieś jechać do zakucia? Znaczy to nie, generalnie na wężu raczej tego się nie powinno zmieniać, no bo później tam to będzie ciężko zakuć. No prościej będzie raczej zmienić od klucza tą przejściówkę. Okej. I u Was takie coś jest, czy nie? No bardzo mi przykro, ale nie mam niestety. A możemy takie coś zamówić u Was? Mam na jutro. Na jutro. Na jutro na 8 rano. Okej. No to w takim razie do zobaczenia jutro. Okej. No to dzięki. Super. No, Do zobaczenia. hej. Dzięki, cześć. No i taka robota, widzicie? A jakbym tak na drodze miała, uchachana, jak to co niektórzy chłopaki dawniej na gabarytach mówili, bym się napaliła jak szczerbaty na suchary. Ale idziemy. Mamy dzień drugi. Jak zawsze w tych samych ubraniach. Wy macie zawsze taką zagadkę, a ja po prostu mam dużo setów tych samych ubrań, bo ja nie lubię robić zakupów. Idziemy po drugie. Ach, tam, ja zawsze tu źle wchodzę, Boże. Dobry? Ewentualnie jeszcze agromo może na... To z kim wczoraj rozmawiałam? Czyli to jest... To jest... Masz ten klucz może ze sobą? Nie, bo To właśnie... to jest całkiem co innego. Myślałem, że może to nam spasuje, tylko że to jest jeszcze inny wariant. Tak, oczywiście. Może będzie pasować. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dobrego dnia. Cześć. Zobaczymy, co z tego będzie. Mamy teraz chwilę prawdy, czy coś z tego będzie, czy nie. Coś będzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze koła ściągnąć, o Jezu. Dzisiaj mi się też nie chce. Wczoraj mi się nie chciało, dzisiaj mi się też nie chce, no ale jutro też by mi się nie chciało, a to trzeba w końcu zrobić, więc przynajmniej dzisiaj nie świeci tak mocno słońce. A może wy byście chcieli zmienić mi to koło? Weźcie mi zmieńcie, nie chcę mi się. Pneumatem przecież to nie robota. Ja czytałam na internecie, że jak się ma pneumata, to wtedy to się nie liczy jako zmiana koła, bo to się samo wtedy robi. Weźcie to sami zmieńcie. Ale tu jeszcze klucz jest. No właśnie, w internecie to każdy mądry, a do roboty nie ma. Nikogo. Zaczynamy od tego, że sobie opuścimy tą oś. Plusem w takiej naczepie jest to, że de facto to każdą oś można sobie bez podnośnika podnieść. Te pierwsze dwie mają takie jeszcze dodatkowe zawory, więc je sobie mogę podnosić z pilota. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, to już tak nie jest. Ale wciąż je można podnieść, bo po prostu można całą naczepę położyć na glebę, jak to mówią. Czyli tak jakby porównując do takiego zwykłego zestawu, czyli tak po prostu spuścić powietrze z układu w zawieszenie. Dać całkiem na dół, no i wtedy powiedzmy zamknąć odpowiedni zawór i naczepę wypoziomować i wtedy już oś jest w górze. Dobra, mamy odpowiedni program. Idziemy w dół. No i na razie starczy. No i co? Trzeba by było teraz to podpiąć.
Ja mam generalnie 3 takie węże, bo do większości prac wystarczy mi jeden tak naprawdę albo 2. Natomiast mam tyle, jak widzicie jeszcze nie używałam, żeby sięgnęło mi na sam koniec naczepy. Tak to zrobić. Chyba jest. Tyle ile dam radę. Od razu w sumie uzbroję sobie też trzeci, bo jak będzie kapeć w ostatnim kole trzeba będzie szybko podpiąć, no to ja wtedy będę patrzeć, gdzie jest końcówka, bo będzie wąż oryginalny, taki nie na szybko włączkę. Od razu, o tak. Dobrze. Czyli klucz pneumatyczny mamy gotowy. No i teraz idę podpiąć sobie do zbiornika powietrza. Tu jest pająk. Pająk. Chowaj się. Tylko mnie nie zaatakuj. Nie atakujesz mnie? Do głównego zbiornika powietrza. To sobie podepnę. Jest wysmarowane smarem, bo ostatnio mi ten pistolet puścił. O! Czemu to jest niepodpięte? Wydawało mi się, że podpięłam. Specjalnie sobie spięłam wcześniej, bo wiedziałam, że to się ciężko spina, jak już jest podciśnienie. Dobra, wolę to odkręcić, bo inaczej tego nigdy nie zrobię. Kurde, pająk. Widzicie, jakie to są przeszkody w pracy? Mąż mi się rozpiął, pająk po drodze. Patrzcie, pilnujcie, żeby się nie rozpięło. No dobra, widzę, że dobrze pilnowaliście. To waży 15 kg, nie przesadzam. Może w drugą. A, w drugą. A, dobra. To jest za ciężkie. Teraz tak, ją trochę podniesiemy. To jest plus tego, że ta naczepa ma tylko rok. Widzicie, to od razu samo zeszło. No więc jakbyście się zastanawiali, jak się wymienia koło od środka, no to widzicie, wszystko jest na jednych szpilkach. No i to koło od środka, tak mówiłam, no też jest do wymiany, więc... Ale do tego już idę sobie po te brechy od Volvega. Wiecie, gdzie są? Chodźcie, wam pokażę. Tutaj. Są krótkie, ale może akurat starczy. Teraz trzeba sobie podważać. No i koło chwilkę będzie nasze. No. Nie ma jak to kapeć na bliźniaku, co? Teraz kolejne najgorsze. Trzeba ściągnąć zapasy. Najwyżej kamerzysta pomoże. Oh, hell no! Muszę wam też powiedzieć, że to jest najwyższy czas, żeby zrobić porządek na tym moim pierdolniczku. Pokupuję sobie takie jakieś skrzynie i chyba tak to zrobię. O kurde. A tu, Patryk, chyba mogę potrzebować twojej pomocy rzeczywiście, wiesz? Dobra. I to wiesz co? Chyba puścimy w miarę, bo to jest ciężkie, żeby tylko... No dobrze, to jedno i może... Od razu na ciebie? Chyba może tak. I puści. O. Dobra, i może oprzyj od razu tutaj, weźmiemy drugie. Dzięki. Dobra, uważaj.
I to samo. Dobra. No, i hop. Noga cała? Cała. No dobra, no i teraz zakładamy. Wszystko ładne, nowe, więc tutaj co robić? Tak sobie musicie jakoś, trzeba sobie znaleźć swój sposób. Trochę nogą pomagać, trochę czym się da. Teraz resztę podniesiemy ją tak sobie. Albo i nie podniesiemy. Wiecie, może sobie dzięki temu pobrudzę spodnie smarem, tak, że w końcu sobie nowe spodnie kupię. Może ewentualnie trzeba troszeczkę podnieść. Jest okej. Prawie, że... O Jezu, ale parny dzisiaj dzień jest strasznie. O, jest ok. Teraz jest idealnie. I mamy teraz drugą oponę. Ją oczywiście już teraz odwracamy. Ta opona generalnie jest nowa, jak widzicie. Jest taka brudna, bo jeździła na balkonie. Tam wiadomo, że jest i kurz i tak dalej. A jeszcze widać, że na wierzchu gdzieś zostawiłam ten pistolet ze smarem i ten smar sobie popracował, więc będę musiała ją ładnie umyć. Felga też jest generalnie nowa. Dajcie, teraz sobie piasty porysuję, szkoda. O, teraz sobie zepsułam. Ściągnęłam sobie tą z tyłu, no. Mamy trochę równie pochyłą, bo ta opona powinna generalnie stać na równo, a ona mi się tu przewraca na mnie. I taki jest generalnie problem. O. Prawie? No właśnie. O! No i pięknie, super. No i teraz już możemy zakładać. Nie mogę patrzeć na ten smar, zanim jeszcze przykręcę. Jak już teraz mi się trzyma, dwie nakrętki, to wycieram to. Ta felga może być przypadkiem z poprzedniego kapcia. Nie pamiętam, która była która, bo mam te dwie stare, mniej więcej jest, reszta na myjni. Śruby trzeba na krzyż sobie dokręcać na początku w miarę, a później już okay. Teraz jeszcze, żeby lepiej siadło, jeszcze ją podniesiemy troszkę, ale się włączymy. Dobra, no i tak, teraz tutaj przekręcamy w drugą stronę. Widzicie, tu jest takie pokrętło R jak right and L jak left. No więc teraz damy w przeciwną stronę. Jakbyście zawsze mieli taki problem ze sobą, a było stare koło i w końcu nie wiadomo, w którą stronę to ma iść, no to na L jest tak, do zakładania koła, zakręcania, a right w prawą stronę odkręcania. Chociaż bym powiedziała, że w prawą to jest zakręcanie, ale jest odwrotnie. Ja tego nigdy nie ogarnę, dlatego wam mówię, w tym moim, jak jest na L, to zakręcam. Jak na R, to ściągam. R jak rozkręcanie. Nie jak right, prawo, jak rozkręcanie. Wow! Dobra. O Jezu, co mi się tutaj tak teraz zapieprze to? Aha, nie od razu do końca, tylko po trochę. Dobra. Aha. Szklankę wody mi chociaż dajcie. Jezu, nocą się kapcie robi. Jak nie jest gorąco, nie w dzień. Dobra, jak mamy te 4 kluczowe już zakręcone tak fajniej, to robimy resztę. Idzie całkiem fajnie, bo wszystko jest jeszcze nowe. W normalnych zestawach standardowych, takich jak Volvi, tych kapci tak się nie łapie, jak na gabarytach. Chociaż na gabarytach też powiem wam szczerze, że ja chyba przez pierwsze
2 lata jeździłam bez chyba ani jednego kapcia, a później nagle miałam chyba 3 w ciągu 1 miesiąca. Tu gdzieś jakieś blachy na polu, tam jeszcze co innego, tu ze starości opona i tak. Wiem, że tutaj będą już tacy, co będą mówić, że takie to jest nic. No i to jest prawda. To jest naprawdę bardzo łatwe, bo i nie jesteśmy na poboczu i nie jesteśmy w ciężkim terenie, więc warunki są rzeczywiście bardzo dobre, ale ja też towarzyszyłam przy wymianach kół w naczepie 4-5-letniej, w której opona nigdy nie była zmieniana, bo po prostu dobrze było, nie trzeba było. I pamiętam taką sytuację właśnie kapcia na naczepie ze śmigłem załadowanym. Za nic nie mogliśmy zdjąć tego i do tego podpinaliśmy łańcuchy i busem wyszarpywaliśmy, aż w końcu ja wymyśliłam, że weźmiemy drewno, damy od spodu, od zewnątrz, bo z drugiej strony był krawężnik, więc wzięliśmy po prostu taką długą belkę drewna, bo na gabarytach zawsze takie belki są, gdzieś ktoś ma na naczepie. Doparliśmy i sterowaniem lewo-prawo po prostu ta koło w końcu odgięło. Ale to musi być o co zaprzeć, wiadomo, więc to nie jest zawsze możliwe i zawsze trzeba kombinować, ale takie sytuacje, że łańcuchami, młotami i tak dalej, to ja to wszystko widziałam. Więc zgadzam się, to jest luksusowa zmiana. Ale to wcale nie oznacza, że ona jest w ogóle taka, wiecie, lekka i przyjemna. To jest. A. Wszystkie teraz po kolei. To jest koniec. No dobrze. Do 10. Plus minus godzina, nie? Chyba. Około, no. To i tak długo. Długo? No. Ale to przez to, że sprzęt był jeszcze nie przetarty, powiedzmy. No i teraz jeszcze trzeba zamknąć, chociaż to jest podnoszona to nic, ale to jest to właśnie, czym ja sobie zepsułam. To koło, że z tamtej strony nie zamknęłam tego zaworu. I to koło po prostu bardzo ogólnie mówiąc, po prostu nie było podpięte do układu w pełni. Jak widzicie w ogóle to tutaj tak, na całym zestawie praktycznie są opony Michelin. Są to bardzo dobre opony i opłaca się je kupować, jak się zamawia nowy zestaw, bo jak tak na pierwsze wyposażenie to jest bardzo dobra cena Michelinów. Natomiast później to wiadomo, że no, Micheliny są znane jako nie tanie opony. Wciąż uważam, że są bardzo dobre. Natomiast tak na gabarytach, jak już podejrzałam trochę u innych firm, na czym jeżdżą, to widzę, że jeżdżą na wszystkim, bo jak widzicie te kapcie to się po prostu sypią jeden za drugim, nieraz, więc ja to już wiele razy słyszałam od kierowcy, jak jechał na pełno, złapał jednego kapcia, drugiego, nie było absolutnie gdzie zjechać i zanim się udało zatrzymać, w ciągu 50 km było 6 kapci, więc wyobraźcie sobie. To też pewnie raz, że zależy od ceny, tego, że te opony nie jeżdżą aż tak dużo, jak jeżdżą na międzynarodówce, one po prostu nie zdążą wyjeździć, bo są gdzieś mechanicznie uszkodzone. Jak zestaw waży 100-120, a przecież na tych cięższych zestawach jeszcze więcej ton, wiadomo, że te naciski na osie wciąż nie wynoszą przeważnie niż 12 ton. Natomiast występują jakieś takie punktowe nieraz naciążenia, jak się przejeżdża przez jakieś krawężniki, jakieś wyspy, jeździ się po jakichś blachach, na których trzeba kręcić i nie ma innej opcji, a blachy są tak na łuskę, jak dachówka pozakładana i nieraz po prostu odstają, więc po prostu to czasami nowa opona, widzicie, to są nowe opony, a ja już szkodziłam. To jest wyjątkowy wypadek, bo to po prostu przez moją głupotę i nieuwagę. Natomiast też ja nie jestem jedyna, nie? To, że mi się to przydarzyło, to wcale nie oznacza, że nikomu innemu się nie przydarzyło wcześniej. To po prostu wynika z tego, że inni tego tak nie pokazują w sieci. Natomiast właśnie te opony raczej w większości przypadków też zależy oczywiście bardzo dużo od kierowcy, ale czasami zależy po prostu od pecha. No więc tutaj założycie, widzicie, że założyłam Pirelli Prometeon, bo Pirelli przeszedł w Prometeon. Ta opona kosztuje bodajże 1370 zł bodajże. Michelin kosztował bodajże 1900 w Polsce. Taki ze mnie biznesplan, że pojechałam w trasę i zapomniałam zamknąć zaworu. Zarobiłam 3400 do zapłacenia. Dobra. Ale pić to, Jezu, mi się teraz napiła takiej zimnej orężady. Pójdziemy na stację, może mają taką zimną z lodówki. A wy czego byście się napili? Orężady po takiej robocie? Wody, kawy czy piwa?
Ciekawe, co odpowiecie w komentarzu. Jakbyście się zastanawiali nad kluczem do siebie, to w sumie ja go kupiłam na Allegro. Kosztował ile? On był taki średni, wiecie? To jest tak, klucz udarowy pneumatyczny BJC 886 zł brutto. Tyle kosztował. Jak widzicie, sami ocenicie, jak sobie dawał radę. Mi się zdaje, że jest ok. Bo jakieś takie fajne, które mi się podobały już, to bo zaczynały się od 1500, a takie w ogóle najfajniejsze to 3 koła, ale to już bez przesady. Alternatywnie, proszę Państwa, na szybkie akcje to jeszcze mam taką Milwaukee. Bateria jest akurat wyciągnięta, ale ja generalnie już słyszałam, że one też bardzo dobrze sobie dają radę. Ja się bałam tego, czy on sobie nie poradzi z takimi, wiecie, starymi śrubami, no ale też słyszałam od człowieka, który raz robił kapcia z serwisu, że on używa, no i że sobie chwali, że świetnie daje sobie radę, więc nie wiem, czy tamten pneumatyczny dobrze, że kupowałam, czy nie. Natomiast jak sobie wyobrażam, to pewnie trzeba by było mieć więcej akumulatorów na zapas, naładowany, więc mi się zdaje, że to też może fajnie zdawać egzamin. No dobrze, zrobione, teraz akurat się zrobiło chłodniej, sam raz. Także teraz już koła są gotowe do jazdy, powinno dobrze jeździć. No dobrze, robota zakończona, ja dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do subskrypcji, jeżeli tego nie robicie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Nie ma jak mieć stację pod biurem. Wow, ale weszło. To jest zimne, ja potrafię takie coś wypić na raz, tylko to jest strasznie zimne, ale na raz po prostu od razu weszło. O kurczę, ale zimne. Na tą chwilę dziękuję za oglądanie tego materiału, a w szczególności dziękuję Aeron Lada, Manuel Ceresoli, Manu CC VIP. Dziękuję.